Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Projektu na Piątkę. Jak widzicie, za mną jest przyczepka i ona jest już po nałożeniu 2 warstw farby. Ta farba sobie schnie. Ja oczywiście będę nakładał kolejne warstwy, ale dzisiaj trochę tak w międzyczasie będę chciał zająć się czymś zupełnie innym, a mianowicie ramą. Nie planowałem na ten moment, żeby tą ramą się zajmować, ponieważ ona ogólnie jest w dobrym stanie. Natomiast po rozmowie z Bartkiem, Bartek troszeczkę mnie namówił, że jednak warto byłoby się zająć nią właśnie teraz, dlatego że cynkownia jest tutaj blisko. Ta przyczepka jest teraz w takim stanie, że jeszcze łatwo ją ściągnąć z tej ramy. Pewnie Bartek mi troszeczkę pomoże, ponieważ w pojedynkę pewnie będzie to ciężko zrobić. A ja mogę też w międzyczasie zajmować się malowaniem, gdy ta rama będzie w cynkowni. I dzięki temu po skończeniu malowania będę miał w zasadzie przyczepkę, która będzie wyglądać jak nowa. Zanim jednak zajmę się ramą i ściąganiem przyczepki z tej ramy, chciałem Wam pokazać, jak na ten moment wygląda przyczepka, jak wygląda ta farba, którą nałożyłem, oraz struktura, która powstała. Tak to wygląda. Jeszcze troszeczkę laminat spod tej farby przebija. Na pewno trzeba będzie jeszcze położyć przynajmniej jedną, może 2 warstwy. Ta struktura, która powstała przy tym wałku, który zastosowałem, jest taka bardzo delikatna, bardzo drobna. Myślę, że fajnie wygląda, natomiast dajcie też znać, czy Wam się podoba, czy wolicie, gdy ta struktura jest taka gruba, czy właśnie taka delikatniejsza. Ok, ja się przebieram i zabieram się za działanie z tą ramą. Pewnie zanim ją pomaluję, to rama już wróci z cynkowni, nowa, ocynkowana będzie, nowa, ona będzie wyglądała jak nowa, bo będzie ocynkowana. No i dzięki temu też cała ta przyczepka zyska taki świeży wygląd, ponieważ tutaj góra będzie odnowiona, rama też będzie jak nowa, więc myślę, że będzie to całkiem atrakcyjnie wyglądać. Także zabieram się do ściągnięcia tej przyczepy z ramy. Pewnie Bartek mi pomoże trochę, bo tutaj w pojedynkę pewnie byłoby ciężko to zrobić, natomiast ja już zajmę się odkręcaniem śrub. Te śruby były wymieniane przy okazji robienia podłogi. Pewnie ci, którzy oglądają kanał od początku, to kojarzą, pamiętają ten temat. Także myślę, że nie powinno być tu żadnego problemu z ich odkręceniem. One są nierdzewne i nowe, także myślę, że tutaj szybko pójdzie. Nie wiem, jak będzie wyglądała kwestia już samego ściągnięcia tej przyczepy. Bartek ma na to jakiś sposób, także wspólnie tutaj sobie podziałamy. Tak jak podejrzewałem, z odkręceniem tych śrub nie było żadnego problemu. Zarówno śruby, jak i nakrętki były nowe, więc nie było szans, żeby coś tutaj się działo. Drugą rzeczą, którą trzeba zrobić, to będę chciał ściągnąć te koła, a założyć same tylko felgi bez opon, dzięki czemu nie trzeba będzie tej przyczepki tak bardzo wysoko podnosić, aby rama mogła spod niej wyjechać. Jak widzicie, przyczepka już jest zglebowana. Została postawiona na paletach, dzięki czemu tutaj mam od spodu też dostęp, żeby móc od spodu, tak jakby od tej dolnej krawędzi sobie malować. Więc ja sobie tutaj w wolnej chwili, w dalszym ciągu będę ją malował, natomiast na razie przechodzę do tematu ramy. Chłopaki mi tutaj z warsztatu pomogli, więc super, bo samemu to by była turbo ciężka sprawa. Nie wiem, może jakimiś lewarkami jakby się wspomagać, to jakoś by się to dało ogarnąć, ale na pewno bym się naszarpał jak głupi. Ręcznie bym tego w życiu nie ściągnął, także super, że chłopaki tutaj zgodzili się pomóc.
Jeśli chodzi o ramę, to według mnie ona jest naprawdę w bardzo dobrym stanie jak na swój wiek. Powiem szczerze, no, wygląda zaskakująco dobrze. Nie ma na niej w zasadzie większych śladów korozji. Ona jest w ocynku, więc no, jest zakonserwowana. Jeśli chodzi o jakieś większe ogniska korozji, tak naprawdę troszeczkę gorzej wygląda tutaj oś. No i te piasty też nie wyglądają jakoś super. Myślę, że trzeba będzie je oczyścić i zakonserwować jakimś środkiem na rdze. No ale tak poza tym naprawdę wygląda ona całkiem w porządku. W tym momencie trzeba tak naprawdę ją rozkręcić na części pierwsze, więc włączam timelapsa, biorę wkrętarę i rozkręcam wszystkie śruby, żeby zdemontować z niej wszystko, co tylko się da. Jest kolejny dzień. Dzisiaj dalej walczę z demontażem ramy po to, żeby można było ją oddać do cynkowni. Cynkownia nie przyjmie ramy, jeśli będą na niej jakiekolwiek elementy plastikowe, gumowe, więc wszystkie te rzeczy trzeba z niej podkręcać. Wczoraj w sumie może Wam nie wyjaśniłem, o co chodziło. Wziąłem po prostu szlifierkę, zacząłem sobie tutaj szlifować. Tam też robiłem to bez osłony. Tak, wiem, nie powinno się tak robić, robiłem to na własne ryzyko, Wy oczywiście tak nie róbcie. Natomiast w tym przypadku, w tym miejscu, gdzie ten mechanizm najazdowy jest przykręcony do ramy, jak może widać, są 4 śruby mocujące i aby nakrętki, które tutaj są i te śruby nie ściskały tego profilu, to są tutaj włożone takie dodatkowe tulejki właśnie po to, żeby one zapobiegały ściskaniu kompresji tego profilu. No i problem polega na tym, że te śruby i te tulejki są dosyć mocno skorodowane, one się po prostu zapiekły i nie można wyciągnąć tych śrub. Już próbowałem wybić je młotkiem, ale to niestety nie pomogło. Jedna tylko puściła i udało się ją usunąć. Więc no niestety w tym przypadku nie pozostaje nic innego, jak po prostu wyciąć te śruby, przeciąć je w 2 miejscach i wtedy będzie można je usunąć. Także jedną udało mi się wybić, jedną udało mi się już prawie tutaj przeciąć, także zostały mi jeszcze 2 i ta jedna do skończenia. Biorę szlifierkę i biorę się za ich przecinanie. Nie róbcie tego bez osłony, to nie jest bezpieczne, natomiast tutaj w tym przypadku też jest taki problem, że z osłoną nie byłbym w stanie podejść ze szlifierką, jest to po prostu za wąsko. Zobaczcie, pokażę Wam jeszcze z bliska, o co mi chodzi. To są właśnie tutaj te śruby i jak widać ta jedna jest już w tym miejscu przecięta całkowicie, tutaj jest troszeczkę nacięta, tam głębiej jeszcze jest jedna z tej strony, no i oczywiście jeszcze jest tutaj jedna na końcu. Także to muszę przeciąć, aby móc zdemontować cały ten mechanizm i hamulec. Jeszcze jedna rzecz, tutaj teraz jest zdecydowanie łatwiej, bo w momencie, gdy puściła ta jedna śruba i dało się już ją usunąć, to w tym momencie ten profil mogę z takiego rozwartego zsunąć i dzięki temu tutaj już mam dużo szerzej, będzie mi dużo łatwiej podejść tutaj ze szlifierką i przeciąć kolejne śruby, także to jest duże ułatwienie.
No nie powiem, walki było z tym naprawdę sporo. Te śruby w środku, gdy je przeciąłem, okazały się całkiem dobre, natomiast no, widać było to bardzo mocno skorodowane na powierzchni i totalnie sklejone ze sobą. Te tulejki, nawet gdy już śruby skróciłem o połowę, to nie dało się wybić, więc stwierdziłem, że jedyną opcją, żeby to rozdzielić, jest po prostu ścięcie łbów przy tych śrubach. Są one dosyć spore, więc było tego piłowania też całkiem sporo, no ale się udało. W momencie, gdy te łebki ściąłem, dało się wybić śruby, no i mam te elementy rozłączone. Także tutaj są elementy dyszla, tutaj jest zaczep i mechanizm hamulcowy. No i tak naprawdę pozostało mi jeszcze odczepienie od ramy osi i rama będzie mogła jechać do piaskowania. No dobra, czas zabrać się za odkręcenie osi i piast. Natomiast tutaj jest taki problem, że ten element przykręcony jest do tego dwiema śrubami, które są tutaj w środku, w tym profilu i niestety to są śruby 19, więc całkiem spore i niestety jest mega problem, żeby tutaj do tych śrub, a w zasadzie do łbów od tych śrub się dostać, bo pewnie jak będę kręcił tutaj z tej strony nakrętką, no to za chwilę ta śruba zacznie mi się obracać. One są skorodowane, to na pewno będzie szło ze znacznym oporem, więc na 100% zacznie mi się ta śruba obracać. No i to jest duży problem. Najlepiej by było mieć tutaj jakiś taki fajny, przygotowany specjalnie pod to zastosowanie wygięty klucz, ale niestety takiego klucza nie mam, więc będę musiał tutaj coś pokombinować. Spróbuję może ten klucz przełożyć przez profil i go tutaj nasadzić. Nie wiem, no coś będę musiał pokombinować. No niestety te śruby są mega skorodowane, w ogóle nie chcą ruszyć. Tutaj ten pomysł z przełożeniem klucza przez profil był ogólnie dobry, tylko ta część klucza jest troszeczkę za szeroka, żeby on tak ładnie się położył w tym profilu i przez to słabo trzyma tą śrubę. One, mówię, są tak mocno zapieczone, że no, ten klucz wyskakuje, po prostu to się nie chce zaklinować. Więc no niestety w tym momencie tego nie jestem w stanie odkręcić, ale Bartek mówił, że ma taki dorobiony klucz do tego, że nie ma sensu się z tym męczyć, podrzuci mi go tutaj jak będzie jechał, więc na razie wstrzymuję się z tematem tej osi, a żeby nie tracić czasu, to zabiorę się za rozkręcanie podpór. One są naprawdę no, dużo gorzej skorodowane niż rama, więc na pewno też trzeba je będzie odświeżyć, ocynkować, żeby jakoś to wyglądało. Pokażę Wam może z bliska, jak one wyglądają. Zobaczcie, one są no mega skorodowane. To jest wprawdzie taki no nalot powierzchowna rdza, ale wygląda to naprawdę słabo. Ta jest jeszcze tutaj uszkodzona, znaczy w sumie to nie jest uszkodzona podpora, tylko jest urwana śruba. Trzeba to skręcić i będzie ok. No ale nie zmienia to faktu, że trzeba się nimi zająć, więc zabieram się za ich rozkręcanie. Wszystkie te śruby łączące muszę porozkręcać, tutaj wybić tulejkę. Tu na końcu jest też taka śruba z zabezpieczeniem, także te wszystkie elementy muszę rozebrać, żeby móc to dać do cynkowni. Także zabieram się teraz za to. Ok, pierwszą podporę mam już rozkręconą.
Nie było tutaj za dużo pracy. Miejscami trzeba było się troszeczkę posiłować z zardzewiałymi śrubami i z tym elementem tutaj na końcu, tą tulejką, która przesuwa się po tej długiej śrubie do podnoszenia, ale tak poza tym no, tutaj nie ma większej tragedii. Tą śrubę, która tutaj przechodziła przez cały ten profil, po prostu przeciąłem, bo ona była totalnie skorodowana i tak bym jej nie wykorzystywał. Szkoda było się z nią męczyć i siłować. A tak poza tym wszystkie śruby udało się wykręcić. Także ja muszę jeszcze zrobić 3 takie operacje i będę miał wszystkie podpory rozkręcone. Widzimy się, jak już będę miał to zrobione. No, to będzie ta sama praca, więc nie będę Was tutaj zanudzał timelapsami z tego samego. Ok, mam ten dorobiony klucz. On jest tutaj tak troszeczkę dziwnie wygięty w ten sposób. Nie wiem, czy to widać. I właśnie tam ładnie będzie można nim dojść, wsadzić go przez ten otwór. I wtedy myślę, że szybko to już pójdzie. Dobra, mamy to. Jak widzieliście na nagraniu, udało się odkręcić oś od ramy. No naprawdę było z tym sporo walki, nie było tak łatwo jak zakładałem. Mimo udaru, mimo psikania jakiejś WD-40, 2 śruby, te przednie, udało się udarem odkręcić, natomiast te tylne były tak zapieczone i tak skorodowane, że dopiero jakaś większa przedłużka i ukręciłem, po prostu te śruby odpadły. No i w tym momencie, zobaczcie, rama jest osobno. Także bardzo, bardzo się cieszę, że udało się to zrobić, bo tutaj było kilka podejść, już też wszystkiego nie nagrywałem, ale no naprawdę tutaj się namęczyłem, żeby te 2 elementy rozdzielić. Rama jedzie w tym momencie do cynkowni i będzie cynkowana, natomiast osią i tutaj tymi piastami będę mógł się zająć, w zasadzie będę musiał się zająć, je oczyścić i pewnie jakimś preparatem typu, nie wiem, Hammerite albo jakaś inna farba taka konserwująca na rdze zostanie tutaj zastosowana, żeby ona też ładnie wyglądała. To samo będzie z podporami, znaczy podpory idą też do cynkowni. Jest tuż przed świętami, więc stąd świąteczna koszulka. Rama jest już załadowana na przyczepę i zaraz jedzie do cynkowni. Pozostało mi załadowanie profili, natomiast zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy, którą muszę koniecznie zrobić przed oddaniem tych profili do cynkowni. To jest tabliczka znamionowa. Ona jest aluminiowa i w cynkowni ogniowej ona by się po prostu stopiła, więc muszę ją zdemontować, ale ponieważ bardzo zależy mi na tym, aby zachować ją w oryginale i nie zniszczyć jej, więc wziąłem sobie tu jeszcze na szybko taką mini szlifierkę i spróbuję tutaj delikatnie odpiłować te nity, którymi ona jest przymocowana do profilu. Także zabieram się za ten detal, odszlifowuję to i już jadę z tymi wszystkimi elementami do cynkowni. Ok, tabliczkę mam już zdemontowaną. Najpierw zeszlifowałem tutaj łebki od tych nitów. Myślałem, że tak będzie prościej, ale to niewiele dało, one tutaj bardzo ciasno siedziały, więc odwróciłem profil, z drugiej strony odpiłowałem końcówki od nitów i wybijakiem wybiłem to, co zostało. Także tabliczka jest zdemontowana, ja ją sobie dokładnie wyczyszczę, a profil leci właśnie do cynkowni. Rama wróciła z cynkowni, wygląda pięknie, w zasadzie jak nowa. Zaraz Wam pokażę z bliska, jak to wyszło. Natomiast pozostała jeszcze oś. Oczywiście ona jest taka podkorodowana, nie wygląda najlepiej i nie zostawię jej w ten sposób. To by bardzo niefajnie wyglądało, gdyby do odnowionej przyczepki w zasadzie z ramą, która wygląda jak nowa, zamontować coś takiego. Więc chciałbym w tym momencie
wkrętarką razem z taką szczotką przelecieć tutaj po całej tej osi, po bębnach, piastach, a następnie pomaluję ją farbą konserwującą, taką, którą można stosować bezpośrednio na takie powierzchni z rdzą i myślę, że to no, na jakiś czas skutecznie zabezpieczy tą oś. Pokażę Wam tą ramę. Zobaczcie, rama tak wygląda po ocynkowaniu, jest piękna, błyszcząca. Oczywiście to było cynkowanie ogniowe i powstał tutaj ten problem, który przy cynkowaniu ogniowym często występuje, czyli właśnie otwory zostały zalane cynkiem i trzeba będzie je na nowo rozwiercać, ale to oczywiście nie jest duży problem. Natomiast rama wygląda świetnie. Zobaczcie, tak się prezentuje. Ok, ja w takim razie włączam timelapsa, łapię się za wiertarę i czyszczę oś. Tak to wygląda po oczyszczeniu. Już w tym momencie wygląda zdecydowanie lepiej niż wcześniej, a ja biorę farbę i zabieram się za malowanie. Ja sobie tutaj maluję i zorientowałem się, że nie włączyłem nagrywania, ale niestety, no tutaj nic wielkiego się nie wydarzyło. Zwykła farba, pędzel i maluję. Mam już część pomalowane, teraz już włączam timelapsa i przypilnuję, żeby się nagrywało. No dobrze, tak mi to wyszło. Pięknie się błyszczy, bo jeszcze jest mokra farba. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało, jak wyschnie. No ale wygląda zdecydowanie lepiej niż wcześniej. No może nie wygląda jak nowa, ale wygląda zdecydowanie fajniej. Zobaczcie, tak wyglądają piasty. Także myślę, że fajnie to będzie wyglądało, jak się już tą oś zamontuje. No dobrze, oś sobie schnie. Jak wyschnie, to zajmę się przykręcaniem jej do ramy, ale oczywiście jeszcze przed przykręceniem będę musiał poprawić te otwory w ramie, które zostały zalane przez ocynk. Oś sobie wyschła, więc czas zająć się skręcaniem tej ramy. Ale tak jak już wspominałem wcześniej, otwory po śrubach, niektóre, bo nie wszystkie, zostały zalane tym ocynkiem, więc będę musiał wziąć wiertełko i je ponawiercać, poprawić te otwory, żeby nie było problemu z przełożeniem przez nie śrub. No i oczywiście trzeba będzie zabezpieczyć te miejsca przed korozją, więc kupiłem ocynk w sprayu. I trzeba będzie po prostu po tych przewiertach jeszcze psiknąć tym ocynkiem. Podpory wróciły z piaskowania i wyglądają w ten sposób. No i oczywiście trzeba będzie zawieźć do cynkowni, aby je ocynkować. No dobrze, najwyższa pora powoli już składać te elementy i składać przyczepkę, więc teraz poskręcam oś, ramę, dyszel. Podpory wprawdzie jeszcze są w cynkowni, ale z tym nie ma problemu, to można zrobić później i później je przykręcić. Także zabieram się do składania.
Skręcam sobie te śruby, już część poskręcałem, ale niestety muszę je wymienić. W sumie nie muszę, ale myślę, że warto. Bartek zwrócił mi tutaj na to uwagę. Ja kupiłem śruby o tej samej twardości, która tutaj wcześniej była, czyli 5,8, czyli takiej jak była tutaj oryginalnie i do tego zwykłe podkładki, zwykłe nakrętki, czyli też tak jak było oryginalnie. Bartek natomiast zwrócił mi uwagę, że to nie jest najlepszy wybór i zasugerował, żebym jednak kupił śruby twardsze o twardości 5,8. To są właśnie te oryginalne śruby o twardości 5,8. No jak widać, z nimi tutaj nic szczególnego się przez te lata nie wydarzyło. Śruby, które początkowo kupiłem, to właśnie takie śruby o twardości 5,8. Natomiast wymieniłem je na takie podkładki, takie sprężynujące oraz nakrętki samokontrujące, żeby mieć pewność, że te śruby na pewno się nie pourywają, a nakrętki nie będą się luzowały. Więc przerwałem to skręcanie za pomocą tych śrub, które ja wybrałem. Pojechałem do sklepu takiego specjalistycznego ze śrubami i tam takie śruby kupiłem, ponieważ w markecie budowlanym nie było takich twardych śrub o twardości 8,8. Były jedynie standardowe te o twardości 5,8. Myślę, że skoro te oryginalne śruby o twardości 5,8 tyle lat przeżyły i się nie urwały, nic się z nimi nie stało, to prawdopodobnie z tymi nowymi też by się nic nie stało, ale te śruby nie są drogie, to jednak wymienię je na takie twardsze, żeby mieć tutaj spokojną głowę, że na pewno wszystko będzie w porządku. Na szczęście tych śrub, które przykręciłem, nie było dużo, także nie będzie z tym za dużo pracy. Też już mam te elementy połapane, jak na przykład oś, która jest dosyć ciężka, więc też nie będzie takich kombinacji jak na początku, żeby trafić tutaj śrubami w otwory. Także łapię za wkrętarę i biorę się za wymianę tych śrub. No dobrze, ramę mam poskręcaną, jeszcze ręcznie wszystkie nakrętki posprawdzałem, podociągałem, żeby na pewno były mocno przekręcone, więc czas w takim razie podnieść przyczepę i osadzić ją na ramię.